Cześć wszystkim! Dziś mam dla Was klasyka motoryzacji, jakim jest Opel Rekord C Coupe w kolekcjonerskiej skali 1:12. Zapraszam do oglądania. Kogi. Buduj historię klocek po klocku. Na pudełku przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego modelu, a jest to nazwa zestawu, ilość klocków, numer katalogowy zestawu, ale także informacje dotyczące licencjodawcy, czyli właśnie firmy Opel. Z kolei na odwrocie przedstawione są niektóre funkcjonalności tego modelu, o których więcej powiem przy samej recenzji właśnie Opla, ale również nie zabrakło krótkiego rysu historycznego tego modelu, no ale również tabeli z wymiarami właśnie potężnego Opla w skali 1:12. Opel złożony z 2195 elementów ma 37,5 cm długości, 16,5 cm szerokości oraz 12 cm wysokości, tak więc jest to naprawdę kawał potężnej maszyny. Nasz Rekord C Coupe jest naprawdę piękny, no i przyciągający wzrok, bo jest to model w takim czerwonym, porywającym kolorze, który przyznam się Wam, że ten model bardzo mi się podoba. Oczywiście są tutaj niektóre akcenty w innych kolorach, między innymi są tutaj wewnątrz czarne akcenty brązowe, zwłaszcza tapicerka jest w pięknym brązowym kolorze, ale o wnętrzu będziemy mówili za chwilę. Warto zwrócić uwagę na szczegóły konstrukcyjne, zwłaszcza tego przodu, maska, grill, te elementy. No wygląda to naprawdę pięknie. Wszystko to zostało odwzorowane za pomocą klocków oraz nadruków. No jak już mówimy o nadrukach, to warto trochę więcej o nich powiedzieć, bo trochę jest właśnie na naszym Oplu. A są to m.in. kierunkowskazy z jednej i z drugiej strony. No, nadruk na tablicy rejestracyjnej nie mógł być inny, tylko właśnie Opel Rekord C Coupe. No ale oprócz tego mamy na masce piękny znaczek Opla w srebrnym kolorze. No ale oprócz tego fragmenty chłodnicy również zostały wykonane za pomocą nadruków. Te wszystkie szczegóły, których po prostu nie dałoby się albo byłoby to bardzo ciężkie za pomocą klocków. Jeżeli udało się to zrobić za pomocą nadruków, to wygląda to przede wszystkim lepiej, ale udało się tutaj przemycić jeszcze więcej szczegółów, bo tutaj również nie zabrakło nazwy Opel. Oprócz tego kolejny symbol tego samochodu, nazwa Rekord przy lusterku, również się tutaj znalazła. No i nie zapominajmy o tym, że na kołach znajdują się małe znaczki również z logiem firmy Opel. No i podobnie jest z tyłu. Również mamy kierunkowskazy, światła hamowania, rejestracja, no i na otwieranym bagażniku mamy logo Opla, ale również Rekord 1900, tak więc jest to bardzo bogato zdobiony model, który wygląda bardzo pięknie. No a chcę zaznaczyć, że są to tylko te nadruki, które znajdują się na zewnątrz. Teraz możemy przejść do środka naszego Opla, gdzie również jest dużo ciekawych rzeczy. Bo jak już wspomniałem, z zewnątrz nasz Opel jest w takim czerwonym, szybkim, wściekłym kolorze. Tak wewnątrz dominuje kolor brązowy. Piękna brązowa tapicerka, fotele. Zobaczcie, nawet drzwi są od środka w kolorze brązowym, tak więc wygląda to bardzo atrakcyjnie. No ale same nadruki, oczywiście logo Opla na kierownicy. Mamy tutaj również wskaźniki, prędkościomierz, wskaźnik paliwa, obrotomierz. Wszystko to, co jest niezbędne podczas kierowania samochodem. No i korzystając z okazji, że już jesteśmy w środku, to w środku pozostańmy, bo jest o czym opowiadać. A są to m.in. takie naprawdę malutkie bajery, które bardzo zwracają moją uwagę i zdobywają moje serce, zwłaszcza w takich modelach w skali 1:12. Bo są to m.in. zobaczcie, na samych drzwiach mamy tutaj klamkę, ale oprócz tego mamy korbę do opuszczania szyby, tak więc jest to naprawdę bardzo fajny szczegół. No i tutaj z tyłu, dla osób, które siedziały z tyłu, również mamy takie szczegóły konstrukcyjne, jak właśnie korby do opuszczania tych szyb. Same fotele są regulowane, można się odchylać, tudzież pochylać, no a same fotele są przesuwne w przód i w tył, tak więc są to kolejne ciekawe elementy. No i to, co też może zwracać uwagę niektórych, to na przykład opuszczane osłony przeciwsłoneczne. Też rzecz, o której niektórzy mogliby zapomnieć, ale tutaj również zostało to odwzorowane. Zarówno mamy osłonę jedną z jednej strony, jak i drugą z drugiej. No i oczywiście pomiędzy nimi mamy lusterko wsteczne, które również jest
takim małym, ale bardzo ciekawym szczególikiem. Jest tutaj m.in. hamulec ręczny, który w tej pozycji jest właśnie postawiony, jest zaciągnięty. Oprócz tego mamy wajchę do zmiany biegów, tak więc jest też kolejny taki naprawdę fajny szczególik. Oczywiście w modelu nie mogło zabraknąć ruchomej kierownicy, za pomocą której możemy obracać kołami przednimi, ale pod kierownicą znajdują się pedały. Jest zarówno gaz, hamulec, no i oczywiście sprzęgło, dzięki któremu możemy zmieniać biegi. Tak więc ilość tych szczegółów, które znajdują się wewnątrz naszego Opla, jest po prostu powalająca. Oprócz tego, że koła są obracane w lewo i w prawo, nasze koła są również ruchome, więc ten model nie tylko może służyć celom kolekcjonerskim, ale również zabawowym, bo nasz Opel bez problemu jeździ do przodu, jak i do tyłu. Teraz, korzystając z tego, że jesteśmy na zewnątrz, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na też niektóre szczegóły konstrukcyjne, które są zawarte na zewnątrz naszego Opla. No oczywiście nie mogło zabraknąć klamek w drzwiach, ale to, co jest również bardzo takim fajnym elementem, symbolem tamtych czasów, właśnie lat 60. i 70., to tylko jedno lusterko, które znajduje się po stronie kierowcy, a po stronie pasażera tego lusterka nie ma. Oprócz tego nasz Opel ma podnoszoną maskę, która jest po prostu wow. No, mamy tutaj odwzorowany, potężny oplowski silnik, który wprawiał w ruch naszego rekorda, no i który sprawił, że ten samochód stał się w pełni zasłużoną legendą. Kiedy mówimy o podnoszonej masce, oczywiście nie możemy zapomnieć o specjalnym pałąku, który służy do podtrzymywania tej maski przy ewentualnych robotach przy silniku. Więc jest to kolejny fantastyczny szczegół, który, no jak już powiedziałem, skradł po prostu moje serce. Ale uwierzcie mi, że w tym modelu jeszcze trochę takich szczególików jest. Jak już opowiadałem przy historii tego modelu, samochód nie tylko był prestiżowy i w pewnym sensie luksusowy, ale również nadawał się do codziennego użytku, czyli oczywiście musiał mieć bagażnik. W pełni funkcjonalny bagażnik, mimo tego, że nie był jakiś ogromny, to wystarczał na chociażby spakowanie tutaj zakupów, tudzież mniejszych pakunków. No i oczywiście również w naszym modelu nie mogło zabraknąć otwieranego, odwzorowanego bagażnika. Kolejnym ciekawym elementem, który jest widoczny od tyłu i od spodu naszego Opla, to m.in. rura wydechowa, która jest pociągnięta od przodu aż na sam tył. Tak więc jest to fajny szczególik, którego nie widać na pierwszy rzut oka, ale który jest obecny m.in. podczas budowy i który myślę, że takim bardziej zaprawionym budowniczym, którzy zwracają uwagę właśnie na takie szczegóły, sprawi wiele przyjemności. To już wszystko na dziś. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zachęcam do polajkowania i skomentowania, a jeśli wciąż tego nie robicie, to również do zasubskrybowania kanału Kobi. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię klocek po klocku.